Dzień dobry, dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witamy w dniu szczególnym. Tak, w sobotę, 15 października. Jesteś pewien, że dzisiaj jest sobota? W niedzielę, 15 października. Paweł Jeżowski z tej strony i kapitan Maciej Lisowski. Tak. Każdy z nas lekko nadgryziony czasem oczekiwania w kolejce do skorzystania ze swojego biernego prawa wyborczego. W końcu, żeby móc narzekać albo chwalić, to trzeba w ogóle wziąć udział w wyborach i wszystko na ten temat, więcej nic. Ale wiesz, że to nie jest na ten temat ten live? Tak. Ale nie, Mówimy dzisiaj o Rosji. Mówimy o Rosji i na sam początek, słuchajcie, podziękowania, że jesteście z nami, że subskrybujecie kanał, że komentujecie. Dzisiaj ta możliwość komentowania troszeczkę jest ograniczona. Jeżeli chodzi o komentarze, można przynajmniej u mnie komentować, natomiast one są moderowane. Po ciszy wyborczej wyłączę wszystkie. No niestety widzę, że na Twitterze niektórzy są bardzo, że tak powiem, nadpobudliwi, a więc nie mogą wytrzymać tutaj. Czyli jednak mówisz o tym, o czym ja powiedziałem, tylko od innej strony. Tak, taka sytuacja u nas też nastąpiła. Tak. Niestety czat jest wyłączony dzisiaj. Przed tak, natomiast po 21, czy tam jak już będzie można, włączymy wszystkie komentarze i wszystko to, co jest możliwe. A my dzisiaj zaczynamy dosyć dużo informacji, bo jak zwykle 10 na temat tego, co się dzieje w Rosji. Podsumowanie zeszłego miesiąca, tygodnia, od miejsca 10 do miejsca 1 w mojej subiektywnej opinii najważniejszego. A na miejscu 10 rekordowe zadłużenie Rosjan. No tutaj mamy informację z sierpnia, że zadłużenie rosyjskich gospodarstw domowych wobec banków w sierpniu wzrosło o kolejne 1 bilion rubli. To jest mniej więcej ponad 10 miliardów dolarów i według danych Banku Centralnego do 1 września osiągnęło łącznie 33 biliony rubli, czyli około 337 miliardów dolarów. No czyli roczny budżet Rosji. Tak. Planowany poziom wydatków rosyjskich na 2023 rok. Tak, i tutaj jeżeli spojrzymy na ten rok, no to mamy dosyć duży wzrost, bo aż o 15%. Widać, że ten boom przede wszystkim na kredyty hipoteczne ciągle trwa. Zadłużenie z tego tytułu wzrosło prawie o 600 miliardów rubli, to jest około 6 miliardów dolarów. Szybko rosną też inne rodzaje zadłużeń z tytułu kredytów konsumenckich, 300 miliardów dolarów. No i tutaj już kredyty samochodowe to jest malutko, tak. I to są jak gdyby dwie takie rzeczy, które w sierpniu były, czyli i zarówno kredyty hipoteczne, jak i kredyty konsumenckie. My o tym wielokrotnie już mówiliśmy, dlaczego tak jest. Natomiast jeżeli wcześniej to była żółta lampka, no to teraz może być za moment czerwona, dlatego że we wrześniu już po podwyżkach tych stóp procentowych boom był kontynuowany, jeżeli chodzi o kredyty. I tutaj większość ludzi, która zaciąga te kredyty, żeby spłacać poprzednie kredyty. I to jest bardzo niepokojące, dlatego że liczba tak zwanych straconych kredytów na koniec tego roku, a również w przyszłym roku będzie rekordowa. No jeżeli utrzymają się, a wszystko na to wskazuje, bo bank centralny mówi, że tak wysokie stopy procentowe utrzymają się zarówno w tym roku, jak i w przyszłym roku, co będzie powodować, że wielu Rosjan nie będzie w stanie spłacić tych kredytów. Tutaj mamy w tym momencie stopę na poziomie 13%. Mówi się, że być może w przyszłym tygodniu ta stopa pójdzie w górę. Zobaczymy, ponieważ zostały wprowadzone, my o tym będziemy mówili na miejscu bodajże 2, zostały wprowadzone różnego rodzaju obostrzenia dotyczące tego rynku eksportowego.
Natomiast no i wymiany przymusowej walut na ruble. Natomiast no, co niektórzy ekonomiści mówią, że czeka nas kolejna podwyżka stóp procentowych. Ja tak nie uważam. Uważam, że tej podwyżki może nie będzie, jeżeli już będzie, to będzie o 1%. Pamiętasz, że myśmy się na ten temat, o te predykcje lekko tam poustawiali. Masz ten zapis, więc Tak. Niewielkie, ale przewidywaliśmy, że przed końcem roku jeszcze będą. Zobaczymy. Tak, jeżeli nie byłoby tych obostrzeń, no teraz jest trochę taka, wiesz, trudna sytuacja, bo my będziemy o tym mówić później. Są te obostrzenia dotyczące przymusowej sprzedaży walut. Są już pewne, troszeczkę więcej szczegółów pojawiło się w piątek po południu, jak to mniej więcej ma wyglądać. No i może okazać się, że będzie to niewystarczające. Zobaczymy, czy będzie to wystarczające, czy nie. No natomiast no nie zmienia sytuacji, że te stopy są wysokie i że wielu Rosjan no nie będzie mogło już niedługo tych kredytów spłacać. A szczególnie, że będą takie sytuacje, że część tych, którzy zostali wysłani na front, no wróci z tego frontu, no i czeka również ich spłacanie tych kredytów. Teraz te kredyty są zamrożone, znaczy zamrożona jest ich spłata, natomiast to nie oznacza, że tych kredytów nie należy spłacać, no bo po powrocie z Ukrainy, no ci żołnierze i rodziny żołnierzy będą musieli to zrobić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No sytuacja w mojej ocenie nie jest za dobra. No i tutaj no dużo błędów popełnił bank centralny. Doprowadził do takiej sytuacji, te działania, które wprowadził, wydaje się, że wprowadził z dosyć dużym opóźnieniem. Banki do połowy roku, a nawet właśnie do końca września bardzo mocno promowały różnego rodzaju akcje kredytowe, kredyty ninja, czyli dla osób, które nie mają często stałego dochodu, które nie mają żadnego zastawu. Dlaczego to robiły? No ze względów oczywiście związanych z zyskiem, no bo każdy udzielony kredyt generuje dodatkowe przychody i dodatkowy zysk, bo na początku przy ludzie pieniądzu spłacają te fiducjarnym kredyty. to generuje wiele różnych zjawisk, nie? Każdy Tak, natomiast no, w dłuższej perspektywie udzielanie tego typu kredytów może doprowadzić do krachu systemu bankowego i tutaj w mojej ocenie no, powoli to w tym kierunku zmierza, jeżeli się nic nie zmieni, tak, a na ten moment wygląda, że będzie gorzej, no bo albo te stopy będą jeszcze na wyższym poziomie, a jeżeli nie będą na wyższym, no to przez długi czas zostaną utrzymane na tym poziomie, to dobrze nie wróży. A my, słuchajcie, przechodzimy do miejsca. My przechodzimy do miejsca 9. Na miejscu 9 mniej chętnych na rosyjską pszenicę. My o tym mówiliśmy też w tygodniu. A o co chodzi? Mamy dane za październik już, czyli te pierwsze tygodnie października. No i tutaj nie są dobre prognozy na cały październik. Dlaczego? Dlatego, że według szacunków wielkość dostaw może spaść poniżej 4 milionów ton, wobec 4,5 miliona ton w zeszłym roku. No i średniej, która była w tym roku 4,1, no wydaje się, że to spadnie do 3,9. Jeżeli chodzi o zbiory tegoroczne, to te zbiory tegoroczne, jeżeli wierzyć Ministerstwu Rolnictwa, nie były złe, a jeżeli być troszeczkę bardziej sceptycznym, no to wydaje się, że tam mamy pewne problemy. Głównym problemem jest cena. W tym momencie z jednej strony mamy sytuację taką, że mamy dla eksporterów dosyć dobry przelicznik, jeżeli chodzi o rubla i dolara, a więc z jednej strony wydawałoby się, że powinno się opłacać, natomiast ceny skupu w Rosji są sporo niższe niż w zeszłym roku, tak mniej więcej około 30%, co powoduje, że no tutaj rząd szacuje, że oni zbiorą 130-135 milionów. Zobaczymy, czy tak będzie, bo część ekspertów podważa te dane Ministerstwa Rolnictwa. Ale to ja od razu muszę zadać pytanie. W tamtym roku oni ukradli 157.
Tak, tyle zrobili. zebrali, ale ukradli jeszcze duże ilości Tak, z pszenicy. ukradzionym już. Już z ukradzionym było 157? Tak, tak. Czyli jeśli przeciętna była 135, 138, to znaczy, że dobre 20-24 miliony Nie, mogli ukraść? tak do 10 ukradli. Tak, 6, szacuje się, że tak 6 milionów A to teraz jest ukradli. ciekawie, bo jeżeli Mhm. ta ukradziona pszenica, która kosztowała ich tylko transport, nie obniżyła tak mocno cen skupu w tamtym roku, a w roku bieżącym ceny skupu spadły, podczas gdy nawet u nich, nie licząc paliwa, wywaliły ceny nawozów mineralnych i sztucznych, Mhm. to znaczy, że opłacalność To samo. produkcji rolnej poszła na pysk. I jak to się przetworzy na przyszły rok, jeśli nie będą mieli rolnicy wsparcia finansowego? Więc albo będzie musiał budżet wesprzeć, albo akcja kredytowa, która w tym momencie, już przed chwilą zrobiłeś wykład na temat tego, że muszą ją przyciąć i ograniczyć, więc rosyjskie rolnictwo przyszłego roku może być naprawdę w bardzo ciężkim starcie. Tak, powoli tu mogą być problemy, bo tak, przycięte są kredyty te, oni mieli takie preferencyjne kredyty rolnicy, szczególnie ci mniejsi, no w Rosji są prawie wszyscy duży, ale jest troszeczkę takich powiedzmy mniejszych tych rolników, albo średnich, tak, no z naszego punktu widzenia, no to oni są powiedzmy średni, czy nawet więksi, natomiast no tam pamiętajmy, że mamy takie wieloobszarowe pola. Tak, natomiast mieli kredyty na preferencyjnych warunkach. To były kredyty, z tego co pamiętam, od 0,5 do 3%, tak, udzielane. I tam można było zarówno hipoteczne, na jak i różnego rodzaju maszyny i tak dalej. A teraz te kredyty preferencyjne są zawieszone. Cena pszenicy, innych zbóż jest niska. To wynika z cen światowych, bo po okresie tym covidowym i po covidowym, gdzie mieliśmy taką zwyżkę, no cały czas te ceny pszenicy spadają. No może ostatnio troszeczkę jest lepiej, natomiast no one do tej pory mocno spadały. No i to się jak gdyby również odbija na Rosji i niweluje ten efekt tego kursu dolar-rubel. No bo tutaj pośrednicy, no korzystając z tej, można powiedzieć, sytuacji, oferują no dosyć niskie ceny skupu. A tam też mamy taki rynek, który jest kontrolowany przez takich kilka większych firm, no i on, można powiedzieć, że tam jest pewna zmowa cenowa, no, która powoduje, że te ceny nie mogą być wyższe, a dochodzi jeszcze problem teraz związany z paliwami, czyli te paliwa, one były od początku roku wzrosły o 17%, a w przypadku diesla to jest ponad 20%. Ceny są niskie. I problem jest teraz z zasiewem i z dostępem do ziarna, bo okazuje się, że o ile nie mamy sankcji na te produkty spożywcze, to do Rosji no, już w zeszłym roku trafiło bardzo duża ilość kiepskiej jakości ziarna. Materiału siewnego masz na myśli? Tak, materiału siewnego. Wiesz, tutaj różnego rodzaju te firmy duże, które wcześniej kontrolowały trochę ten rynek, one się wycofały z Rosji w zeszłym roku i część w tym roku i one jak gdyby na rynku nie oferują, dlatego to ziarno, ten materiał siewny jest sprowadzany w takim troszeczkę no prawie imporcie równoległym, tak? Bo nie ma jak gdyby sankcji, natomiast no, te duże firmy tam były powiedzmy tam amerykańskie, które oferowały te usługi no, po prostu na rynku rosyjskim, one w tym momencie tego nie oferują albo w jakimś tam ograniczonym zakresie, jeżeli ktoś tam jeszcze został, bo większość się wycofała, co powoduje, że pojawili się wiesz, nowi pośrednicy, no i oni jak to w Rosji próbują na tym zrobić interes życia. No i często oferują no, słabej jakości ziarno do zasiewu albo po prostu fałszowane względem tego, co być powinno. Tak, no na przykład wiesz, takie, które no nie możesz sobie powiedzmy zasiać, nie? Ja nie jesteś w stanie odróżnić, wiesz, organoleptycznie, nie? Oni mają tam wszystkie certyfikaty, tam bajery i tak dalej. Powiedzmy, że tak. Wiesz. Jest takie coś jak zjawisko karłowacenia, jeżeli się odpowiednio często nie krzyżuje pewnych rzeczy, żeby utrzymać na przykład ilość ziaren w kłosie odpowiednio wysoką. Jeżeli będzie to, krótko mówiąc, materiał odpowiednio nieskrzyżowany, nieodświeżony genetycznie pod tym względem, trafi znowu w to samo miejsce, to zacznie się
zmniejszać ilość ziaren w kłosie. Więc to może mieć wpływ, tylko nie wiem, czy tak szybko. W perspektywie jeszcze może jednego roku mogłoby już mieć. Zobaczymy, jak sytuacja będzie z sankcjami wyglądała. Wiesz Ale może co, ja powiem ci, produktywność spaść. że będzie, bo już w zeszłym roku było, bo właśnie to, co zasieli, no część jak gdyby wskazuje, że no już oni w tym roku widzieli, że wiesz, że no nie jest to dobrej jakości ziarno pod ten zasiew, no a teraz może być jeszcze tylko gorzej, no bo nie spodziewam się, że nagle ci pośrednicy się wycofali, tak, tylko raczej ich przybyło, nie, bo skoro nie ma, bo wiesz, wcześniej było tam kilka koncernów, one, wiesz, dawały dosyć niską cenę, dobrej jakości ziarno, nie, no to nie zastanawiałeś się, kupowałeś, no w tym momencie musisz szukać różnego rodzaju, no i wiesz, ceny są różne, jak to w Rosji, co niektórzy dają te niższe ceny, część się na te niższe ceny nabiera i kusi, no i efekty są takie, jakie są. Nie zapominajmy o braku w dostępie do części do zachodnich ciągników i maszyn rolniczych. Tak, do tego dochodzą różnego rodzaju te problemy, następne problemy technologiczne. I o ile to nie będzie tak, że wiesz, w przyszłym roku to rolnictwo załamie im się, natomiast no, będą mieli problemy, no i ta produktywność i wydajność w tym rolnictwie na pewno spadnie. Tak to będzie wyglądać. No cóż, takie rosyjskie życie w ostatnim czasie. Bywa. Tutaj mamy następną, słuchajcie, informację. No, kolejne problemy Gazpromu. Okazuje się, że po tym jak Gazprom odciął dostawy gazu do Europy, ograniczył, tak jak pamiętacie, o tym informowaliśmy, wydobycie do rekordowego poziomu. No i tak jak również informowaliśmy, zanotował olbrzymią stratę netto. Tam mówiliśmy i mówi się o około bilionie rubli straty. No i ktoś się zapyta, jakim cudem oni jeszcze istnieją. Oni mieli dosyć dużą poduszkę, taką wcześniej finansową, wypracowanych zysków. Natomiast no teraz po prostu oni jadą cały czas na stracie już od 4 kwartałów. No i pojawiają się pierwsze opóźnienia w płacach. Tutaj pracownicy jednego ze złóż, które posiada rekordowe rezerwy we wschodniej Syberii i stamtąd jest dostarczony gaz, ten rurociągowy, również przez siłę Syberii prowadzącym do Chin, rozpoczęli strajk z powodu nieotrzymania obiecanych pieniędzy i niedotrzymania warunków pracy. Zdaniem jednego z pracowników 4 października pracownicy zmianowi przestali chodzić do pracy. I tutaj mamy też cytat. Pracujemy 2 miesiące, nie dostaliśmy ani pensji, ani zaliczki. Skarży się robotnik Aleksiej Zimin. No Ja i przypomnę tutaj ta jeszcze sprzed sytuacja paru miesięcy już prawdopodobnie. pewne pierwiosnki zagadnienia. Jak były bunt taki ostra jazda w Jakucku, zaczęło się Tak, od było. tego, że pracownicy Gazpromu nie dostawali pensji. Stąd zaczęły się te rozruchy, które skończyły się też tam paleniem wojenkomatów i tak dalej i utratą kontroli nad miastem przez siły bezpieczeństwa. To oczywiście potem zostało wszystko spacyfikowane, ale wtedy już parę miesięcy temu się to zaczynało. Teraz staje się to praktycznie powszechne. Tak, i jeszcze tu kilka danych, słuchajcie, od lipca 2022 roku do końca czerwca 2023 Gazprom wydał 2/3 rezerw gotówkowych, więc tak jak mówię, tutaj jeszcze posiadał, na rachunkach w celu pokrycia luk gotówkowych i strat finansowych. W drugiej połowie ubiegłego roku spółka zanotowała 1,2 biliona rubli straty netto, no to jest około 12 miliardów dolarów, a zysk z pierwszego półrocza 2023 roku zrekompensował zaledwie 1/5 tych strat. Produkcja Gazpromu w okresie styczeń-czerwiec według spółki wyniosła 180 miliardów metrów sześciennych w porównaniu z samym okresem 2022. To jest spadek o 25%, a w porównaniu z okresem przed inwazji to jest o 30%. My mówiliśmy, że prawdopodobnie jest jeszcze gorzej. Dlaczego? Dlatego, że tutaj wydaje się, że również część tych danych nie obejmuje tego gazu, który spalają, no bo mamy jak gdyby rozjazd pomiędzy tym, co produkują, a tym, co eksportują. No i tutaj wydaje się, że nie są w stanie tego w takiej ilości zmagazynować, a więc pewnie część magazynują, a część po prostu dodatkowo jeszcze spalają. Teraz sytuacja troszeczkę się im poprawiła, bo ceny
ceny w Europie minimalnie poszły, poszły troszeczkę w górę. No, To nie konkretnie jest jeszcze nawet. to, co w zeszłym roku, natomiast no zobaczymy, jak długo tam się nałożyły takich kilka czynników, tak? Sytuacja w Izraelu i to, co mówiłeś tydzień temu, czyli odcięcie tych pól Chevronu. Sytuacja, i o tym będziemy mówili, z gazociągiem, który biegnie z Estonii do Finlandii, Euroconnect, i Baltic Connect. czy tam To Baltic, się przepraszam, nazywa. Connect. I trzecia rzecz, no to są te strajki w Australii. To jest jak gdyby najistotniejsza chyba z tych wszystkich, wbrew pozorom, ponieważ no to zawsze bardzo źle wpływało na te ceny gazu w Europie. A my teraz przechodzimy do miejsca, o Baltic Connectie będziemy dzisiaj jeszcze mówić, a my przechodzimy, słuchajcie, do miejsca 7. No i tutaj ja go zatytułowałem, o tym też mówiliśmy na tygodniu. Rosjanie przestawiają się na samogon. Mamy dane, słuchajcie, jeżeli chodzi o wódkę i koniak. No i tutaj mamy dane, że sprzedaż wódki w Rosji przez 9 miesięcy 2023 roku spadła o 6% w porównaniu z zeszłym rokiem, a w przypadku koniaku o 7%. Jeżeli popatrzymy na sprzedaż napojów alkoholowych w Rosji, no to za 9 miesięcy jest spadek o 4% ponad. Natomiast według Federalnej Służby Kontroli Alkoholu i Tytoniu sprzedaż detaliczna napojów niskoalkoholowych wzrosła o 17%, a owocowych napojów alkoholowych o 5,7%. Czyli Rosjanie przestawiają się na, takie są mniej więcej wnioski, na tańsze odpowiedniki, bardziej słodkie, aromatyzowane, gdzie cena ma znaczenie również, przestawiają się, tak pokazują i o tym mówią eksperci, ponieważ przypisują spadek sprzedaży mocnych napojów alkoholowych, zmniejszeniu dochodów Rosjan, głównie klasy średniej, no ale nie tylko. Ale nie zapominajmy o tym, że udział w tym większym spożyciu lżejszych, a słodszych alkoholi ma wzrastająca liczba sfrustrowanych Rosjanek. Tak które jest, piją tutaj więcej. akurat mamy wzrosty, jeżeli chodzi o Rosjanki, jeżeli chodzi głównie o wina, napoje właśnie owocowe, a szczególnie likiery. Tam mamy bardzo duże wzrosty, na niektórych produktach o 400%. Natomiast tutaj mamy jeszcze taką informację, że w zeszłym roku spożycie mocnego alkoholu w Rosji wzrosło 7,5%. No i część ekspertów jak gdyby wskazuje, że obecny spadek raczej jest związany z tym, że Rosjanie przestawiają się na tańsze analogi alkoholu. Ale słuchaj, wyłączenie z łatwego dostępu do alkoholu setek tysięcy rosyjskich mężczyzn powołanych do armii, którzy są na froncie, też musi mieć wpływ na to, co się dzieje w sklepach i spadek spożycia oficjalnego. Oczywiście, tak, masz rację, tak, no więc wiesz, no tutaj kobiety jak gdyby dzielnie próbują zastąpić mężczyzn, natomiast no ich wybory są, tak jak widać, troszeczkę inne i to też na to bym zwrócił uwagę, tak, no. Oprócz tego, że przestawiają się na tańsze analogi, to tak jak mówiłeś, no część osób już nie może spożywać. My o rosyjskiej armii będziemy jutro mówić w CEP-ie, bo dosyć ciekawe mamy dane. Jutro też będzie na temat, ponieważ o to pytacie się, na temat afery kurczakowej. A my sobie, słuchajcie, przejdziemy teraz do miejsca 6. Spadek produktywności w Federacji Rosyjskiej i są to najgorsze dane od 2009 roku, bo okazuje się, że jeżeli spojrzymy sobie na te dane, no to mamy spadek prawie o 4% w stosunku znaczy to są dane za 2022, tak? I to są dane według Rostatu, a więc tu może być jeszcze gorzej, natomiast no te dane pokazują, że mamy, jeżeli chodzi o wydajność pracy, no mieliśmy, a pewnie w tym roku będzie jeszcze gorzej, najgorszy rok od 2009 roku. I tutaj wskazuje się kilka elementów. Oczywiście spadek PKB, spadek stopy bezrobocia,
Natomiast eksperci wskazują, że najbardziej dotkliwym w przypadku spadku produktywności było odejście najbardziej produktywnych zachodnich firm z Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie te branże, w których wydajność pracy nadal rosła pod koniec roku, no to mieliśmy, możemy zgadnąć, kompleks przemysłowo-zbrojeniowy, budownictwo, przemysł turystyczny i rolnictwo. Rolnictwo w tym roku już nie będzie rosło. Jeżeli chodzi o budownictwo, zobaczymy. Jeżeli chodzi o przemysł turystyczny, raczej powinniśmy mieć jeszcze wzrosty, bo tutaj mamy tą turystykę krajową, a natomiast 2023 będzie tak naprawdę ciągnął przemysł zbrojeniowy. No jeżeli sobie Zbrojeniowy popatrzymy, popatrzmy, to są Mhm. najbardziej energochłonne gałęzie przemysłu w tym momencie. Więc jeżeli mają problem z surowcami energetycznymi albo z dostępem do energii, a takie problemy się zdarzają, no to a realizowane jest to po trupach, to wzrosty, uważam, kosztów tutaj będą istotne i to będą wieloprocentowe, zdecydowanie powyżej statystycznego błędu, co pokazują różne miejsca, w których ta produkcja się odbywa. Ponadto, no, pamiętajmy, przy produkcji wojennej nie ma czegoś takiego jak rachunek ekonomiczny wprost i tutaj koszty mogą nie grać roli. Więc to może być nie tylko czynnik dodatkowo podnoszący inflację, ale również obniżający realną produktywność, bo jeśli ma być zrobione za wszelką cenę, to nie zawsze jest to robione w sposób racjonalny. Natomiast ciekawe, gdzie mieliśmy największe spadki, bo maksymalny spadek odnotowano w handlu hurtowym i detalicznym oraz naprawie pojazdów i motocykli. No i tu mamy spadki w jednym i w drugim około 13%. Potem mamy, i to jest ciekawe, sfera działalności naukowej i technicznej prawie 8%. No w sumie po co? I coś, co występuje cały czas, gdzie mamy duże spadki, czyli zaopatrzenie w wodę i tutaj recycling, czy tam unieszkodliwanie odpadów, to chyba jest po polsku. No i w sumie to są takie najbardziej spadające gałęzie gospodarki, gdzie ta produktywność, wydajność w tych gałęziach najmocniej spada, bo dopiero dalej mamy działalność związaną z nieruchomościami, nie z budownictwem, tylko z nieruchomościami, rybołówstwo, tak, działalność informacyjno-komunikacyjną i tak dalej, ale tam są spadki już o rząd mniejsze. Tu mamy spadki, no tak prawie właśnie 10%. Jakoś skomentujesz jeszcze, czy przechodzimy do miejsca? Znaczy, tak właśnie myślę, bo jeszcze istotny spadek jest w branży informatycznej, gdzie Rosjanie przez dłuższy czas sobie dobrze poczynali. Również między innymi dzięki temu, że Rosja nawet na początku tej wojny postanowiła uchwycić wiele rzeczy, chociażby właśnie kwestie ewidencji na potrzeby wojska i to wszystko im teraz siada. Wiesz co, ale ten spadek, bo to jest o 3% mniej więcej, informacyjna, komunikacyjna, ta branża, według Rostatu. Natomiast ten spadek będzie w 2023 głównie, wiesz, bo to są dane za jeszcze zeszły rok. No to się na pewno pogłębi, bo właśnie te kontrakty w tym zakresie zjechały w dół. No tak, a mamy nową informację, nie wiem, będzie jutro też w CEP-ie, bo będziemy mówili o rosyjskich żołnierzach i powołaniach. Okazuje się, że pamiętasz, że informatyków mieli nie brać do wojska? No i okazuje się, że biorą. No jest bardzo dużo odwołań, tak, ponieważ w momencie, kiedy cię wezmą, możesz się odwołać, tak, natomiast no, najczęściej się odwołują rodziny. Okazuje się, że ta liczba odwołań cały czas rośnie. Cały czas mamy w tym momencie rekrutację, pomimo że ona gdzieś tam miała być zawieszona, no jednak się odbywa. Skąd wiemy? No ponieważ są odwołania osób, które twierdzą, że ci mężczyźni, którzy są wysyłani, i to się odwołują pracodawcy często, nie tylko rodziny, nie? No bo oni zabierają im ludzi, tak? No więc No cóż, o tym będziemy też jutro mówić. Ci informatycy mają pewne szanse przeżycia, jeżeli trafią i zostaną operatorami rosyjskich dronów. Jeśli nie, to tak samo jak lekarze mogą też, będą wiesz, trafić do jakiegoś sztabu, czymś zajmować się, tak, a jeżeli znają się, wiesz, na jakiejś tam telekomunikacji, mogą tam
nie wiem, zajmować się tam tą walką, powiedzmy, no różnie, tak? Różnie może być, natomiast mogą też, wiesz, jak to w Rosji trafić jako mięso armatnie, no bo nikt akurat się nie zauważy, tak, że to jest osoba, która ma jakieś umiejętności, tak, i stwierdzi, że tak, nie ma żadnych przydatnych umiejętności, tak, samochodem jeździć na przykład nie umie, czegoś tam nie umie, a więc na pierwszą linię. Natomiast my przechodzimy do miejsca 5. Ono jest dosyć ważne z polskiego punktu widzenia, ponieważ Orlen ogłosił kontrolę nad polskim odcinkiem gazociągu Jamał-Europa. No i tutaj mamy informację, że państwowy koncern naftowy Orlen ogłosił zawarcie umowy, na mocy której przejmuje polski odcinek gazociągu Jamał-Europa. Zgodnie z warunkami umowy, według Orlenu kontrolował tutaj ten gazociąg Europol Gaz, w którym 48% udziałów miał Gazprom. 9 października zgodę na przejęcie polskiego oddziału, no i w sumie przejęcie całego Europol Gazu wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego. A przypomnijmy, że Europol Gaz jest wspólnym przedsięwzięciem Orlenu i Orlenu i Gazpromu. Długość polskiego odcinka Jamał wynosi wciąż 684 km. Powiem tak, długo czekałem na to, żeby te rzeczy zostały upaństwowione na rzecz Polski, bo najpierw kwestia była tego, co było w spółkach nieżyjącego Aleksandra Gudzowatego, potem przejęcie tego, co jest od Rosjan. Tylko tak, na tą chwilę w ogóle chyba nie działa w tą stronę do nas z Rosji ten gazociąg, prawda? W tym momencie, jeżeli mówimy o gazociągu, to Jamalskim. nie działa. Tak, nie To działa. W tym momencie Jeżeli to jest chodzi o ropociąg, to działa. ropociąg, tak, ale mówiłem o gazociągu, więc w tym momencie ten gazociąg dla nas jest tak naprawdę bardziej dla firmy, do której on należy, jest obciążeniem z tytułu podatków oraz utrzymania stanu technicznego, żeby nie doszło do wypadku. Więc to jest pieśń przyszłości, co, kto, gdzie i jak z tego może skorzystać. Zobaczymy, może będzie wykorzystywany. Ja bym się akurat nie przejmował, wolałbym, żebyśmy mieli Dokładnie, taki ale muszą problem go niż- utrzymać w kulturze technicznej i to są niż jak koszty. udziałowca Gazpromu, tak? No bo Niemcy, Tak. zobacz, cały czas borykają się z tym problemem i jakoś nie mogą sobie, Dlatego, jeżeli chodzi o swoje rafinerie, poradzić. Dokładnie, z rafineriami Lojna i Szwed. A przypomnę, że Szwed to by było na wysokości tam zachodniopomorskie nasze województwo, blisko Szczecina. Lojna jest na wysokości dróg prowadzących Lipsk, Drezno, dalej właśnie tutaj na kierunek Zgorzelec, dalej Wrocław. I gdyby z tych dwóch kierunków Orlen miał, albo jakiś polski koncern kontrolował te dwie rafinerie, całkiem by to, że tak powiem, pomogło z dystrybucją paliw na nasze kierunki, co nasi prywatni przedsiębiorcy robili przez ostatnie naście lat. W tym wypadku ciągle Niemcy nie mogą się zdecydować, co z tym zrobić, ale wiem na pewno, że wszystkim firmom zalecali przeprowadzenie due diligence, albo nawet jeszcze wcześniej pre-due diligence tego wszystkiego, a jedyna firma, która przyszła i powiedziała, ale my wszystko wiemy i wyłożyła ofertę finansową, był Orlen. Tak jest. No ale... Ale wiesz, dalej nie podjęto decyzji. Nie, no bo tam cały czas jest bardzo silne to lobby, niestety lobby. rosyjskie, które nie chce Polaków. No to się otwarcie mówi, że nie chcemy Polaków, tak, u nas. Nie? Jakiś inny kapitał, tak, ale polski nie. Podejrzewam też, że wiesz, jakby się pojawił jakiś inny kapitał, to też by, nie wiem, francuski czy jakiś inny, to też powiedzieli, nie, że to jest złe. Tylko rosyjskie jest dobre, wiesz, w ich przypadku. Pamiętajcie, słuchajcie, że oprócz tego, że dzisiaj ten czat jest ograniczony, możecie lajkować, zachęcam do łapek w górę, jeżeli Wam się podoba, zachęcam do subskrypcji, jeżeli ktoś tego nie robił. Możecie to w trakcie trwania zrobić, nie musicie czekać na koniec programu, a my sobie przechodzimy teraz do miejsca ważnego, 4. No mamy uszkodzony Baltic Connect, no i teraz są tutaj wszyscy implikacje się tego. zastanawiają, tak. Znaczy, mamy pierwsze informacje, że tak, norwescy sejsmolodzy odnotowali eksplozję wzdłuż wybrzeża Finlandii na Morzu Bałtyckim w nocy 8 października.
No niestety w tym czasie odnotowano również niewyjaśniony spadek ciśnienia w gazociągu Baltic Connector, który łączy dwa systemy. To jak gdyby on jest rewersem, tak? Czyli Obie strony może znaczy w działać. dwie strony działa, zarówno w stronę Finlandii, jak i w stronę Estonii. Eksplozja została zarejestrowana na stacji sejsmicznej w Finlandii, tak podają służby, zauważając, że nastąpiło to o godzinie 1:20 czasu lokalnego, około 40 km na północ od estońskiego miasta Paldiski. No i znowuż zgadza się to mniej więcej z tym czasem, kiedy odnotowano spadek, no więc tutaj mamy taki, no w miarę, no jest to poszlaka, no ale no w miarę twardy dowód, że nastąpiła eksplozja i uszkodzenie tego przez jakieś zewnętrzne siły. Tak? Nie wiem I o jeszcze w tym jaki zostało sposób i powiedziane co. wprost przez przedstawicieli rządu, że mówimy Mhm. o działaniach zewnętrznych i wtedy włączyły się kolejne procedury. Ponieważ jako nowy członek, ale jednak już będący przyjęty formalnie do NATO, Finlandia rozpatruje, czy aby przypadkiem nie zrobić skorzystania z artykułu 4, czyli wezwać kraje NATO do konsultacji w zakresie tego, co z tym zrobić, jak na to zareagować, a skutkiem może być na przykład wyznaczenie specjalnego zespołu bojowego, okrętów NATO, aby zaczęły patrolować akwen, na którym leżą tego typu infrastrukturalne, ważne dla krajów NATO w Bałtyku rzeczy. I tu mamy Baltic Connector gazowy, niezależnie od tego, co się będzie z nim dalej działo, ale zbadać trzeba sprawę, ocenić uszkodzenia i tak dalej. Nord Streamy jak Nord Streamy, ale oprócz tego nasz Baltic Pipe, do tego dochodzi jeszcze most energetyczny, nie jeden, biegnący po dnie Bałtyku między Skandynawią a Polską i krajami bałtyckimi. Wtedy zagęści się sytuacja na Morzu Bałtyckim. Mhm. Więc zobaczymy. Są implikacje, na razie jeszcze spokojnie. Znaczy, dosyć wiesz tej co, no sprawie. na razie jest śledztwo, Tak. które jest razem rząd Finlandii i Estonii prowadzi. NATO zaoferowało swoją pomoc, również w zbadaniu przyczyn incydentu. No i tak jak powiedziałeś, być może zacznie się monitorowanie akwenów, głównie Morza Bałtyckiego. Tak? I tu się kłania kwestia, czy nam jest potrzebna marynarka wojenna. No, Niestety widać małymi jest, jednostkami się takich rzeczy nie zrobi, nie przypilnuje i nie będzie monitorować. Muszą być odpowiednio duże okręty o odpowiedniej dzielności morskiej, jak to się mówi, oraz długotrwałości, zdolności wykonywania zadań nie liczonej w kilku dniach, tylko w dziesiątkach dni. To tyle w temacie floty. A my przejdziemy do miejsca trzeciego, czyli to, co się wydarzyło w czwartek. Wzmocnienie rubla. Natomiast to wzmocnienie rubla odbyło się dzięki dekretowi Putina, ponieważ car Putin zadecydował, że 43 grupy przedsiębiorstw z branży paliwowo-energetycznej, hutnictwa żelaza, metali nieżelaznych, przemysłu chemicznego, drzewnego oraz uprawy zbóż będzie przymusowo musiało sprzedawać dewizy, swoje waluty. No już mamy pewne informacje, jak ma się to odbywać, natomiast 11 października został opublikowany dekret Putina i rząd dostał 24 godziny na opracowanie szczegółów. W tym momencie te szczegóły się tworzą, część już znamy, natomiast zgodnie z samym dekretem przez okres 6 miesięcy dla niektórych firm wprowadzono obowiązek sprzedaży dochodów z wymiany walut na rynku rosyjskim. Wielkość i terminy mają zostać ustalone przez rząd, no i tak jak mówię, część już wiemy, to co zostało ustalone, a między innymi 80% dochodów, czyli walut, musi zostać na rynku rosyjskim, z czego po otrzymaniu tych walut firma, czyli ten eksporter, musi sprzedać 90%. Czyli z grubsza no to jest 72% waluty muszą sprzedać. Mają na to 2 dni. Ale właśnie, to jest jeszcze jedna rzecz. To są dochody czy przychody tych firm?
Słucham? To są Przychody. A, Przepraszam, i to tak, jest są właśnie przychody. różnica. Czyli cała masa. Nie. Tak. I nawet jeżeli odliczą, ile mają z tego zapłacić podatków i tym podobnych, to teraz gdyby jeszcze im kazali płacić podatki w dolarach albo w walutach, to już w ogóle by było źle. No w tym wypadku jeszcze będzie to przeliczenie podatków należnych na rubel. To nie No jest coś, zysk, tak? To są dochody. tak, Dochody tutaj, tak. przychody. Czyli Mhm. cały strumień pieniądza pojawiającego się wymaga, aby 90% z niego w ciągu 2 dni zostało sprzedane. Czyli Tak. jakieś cwaniaki, jak będą wiedziały, jakie duże firmy i kiedy, i będzie znany mniej więcej spodziewany wolumen, ale będą spekulować, bo to będzie miało wpływ na giełdę. Nie ma siły. Jest jeszcze gorzej, ponieważ my nakręciliśmy w piątek taki materiał, ja do niego odsyłam. Wracają komisarze walutowi, ponieważ rząd rosyjski, a dokładnie komórka, która się zajmuje monitorowaniem finansów, ma sprawdzać, to się nazywa Federalna Służba Monitoringu Finansów, ma sprawdzać, czy i kiedy zostały sprzedane waluty. Czyli ona będzie sprawdzać, czy te waluty i monitorować zostały sprzedane. No i tu pojawia się oczywiście olbrzymi problem, ponieważ żeby to przeprowadzić, potrzebny jest system, którego obecnie Rosjanie nie mają. posiadają. System jak gdyby monitoringu transakcyjnego, sprzedaży i zakupu walut, bo również sam dekret wprowadza, jak i to rozporządzenie, które jest na ten moment tajne, no ale już wiemy jakieś tam informacje, bo rząd przekazał, również będzie sprawdzany zakup walut. Tu chodzi o to, że oprócz tego, że oni chcą, żeby firmy sprzedawały te waluty, no to również chcą sprawdzać, kiedy i co kupowano, i również mają być sprawdzane transakcje, szczególnie te wychodzące poza Rosję. Czyli chcą sprawdzić, bo cały czas jak gdyby mają miesiąc w miesiąc dosyć duży odpływ kapitału z Rosji, no i chcą sprawdzić, gdzie ten kapitał mniej więcej odpływa i gdzie trafia. Zobaczymy, my o tym nakręciliśmy specjalny materiał, zobaczymy, możecie go obejrzeć, jeżeli macie ochotę, natomiast no zobaczymy, jak będzie to w praktyce, ponieważ no nie da się tego zrobić. Nie da się A tego to zrobić wzmocnienie szybko. jakoś ma dało się zacząć- wyrazić w czwartek, czy jeszcze nie? W Jeszcze raz? procentach? Tak, procentach wzmocnienie w dało się? czwartek to mniej więcej było 3%, natomiast jeżeli rozporządzenie było w środę, tak, no ale to było już wieczorem ogłoszone, natomiast w czwartek mieliśmy reakcję rynku, to było 3%, w piątek no nic się nie wydarzyło, a więc ponieważ no doszliśmy, jeżeli chodzi o tego rubla, do wartości dolar-rubel, czyli 1 dolar 100 rubli, no i w czwartek mieliśmy 97, no i w piątek mniej więcej to samo było, a więc no można powiedzieć, że na ten moment no bardzo słaby efekt, natomiast no te ograniczenia, no jak teraz się dowiadujemy, a w weekend się dowiedzieliśmy, a dokładnie w piątek wieczorem, a więc można powiedzieć, że już w weekend, no dosyć mocne. No i tu też mamy pierwsze dane z Banku Centralnego. Bank Centralny powiedział, że we wrześniu sprzedaż zysków walutowych przez największych eksporterów wzrosła 27% w porównaniu z sierpniem. Natomiast tutaj mamy też informacje z Banku Centralnego, bo od razu była wypowiedź Banku Centralnego, co ciekawe w piątek, po ogłoszeniu tam się dobrze nie dzieje pomiędzy Bankiem Centralnym a rządem, bo po ogłoszeniu, Ministerstwem Finansów, po ogłoszeniu tych części szczegółów, no bo to jeszcze trudno nazwać szczegółami, tak, to jest jakaś tam wybiórcza część, no Bank Centralny i część ekspertów właśnie z Banku Centralnego i powiązanych z Bankiem Centralnym powiedziało, że no zobaczymy, bo oni stwierdzili, że to, co rząd proponuje, prawdopodobnie długoterminowo na pewno nie wzmocni rubla, a krótkoterminowy efekt też jest no trudny do określenia, ale może być nikły, czyli wpływ będzie nie za duży. Zobaczymy, czy mają rację. Już w poniedziałek. Tak. Ja myślę, że jakiś wpływ będzie. Natomiast
Zgadzam się z nimi, że długoterminowy nie. Natomiast jest inna rzecz, bo to jest dosyć taka duża armata, którą rząd wyjął, no bo te 2 dni na sprzedaż tam przychodów. Oczywiście te firmy mogą to odkupić. To też jest takie śmieszne, czyli możesz sprzedać i potem sobie znowuż odkupić, jeżeli Tracąc na tym. potrzebujesz. Co? Tak, tracąc na tym, no nie zyskując, tak? No nie zyskując, tracąc na tym. Natomiast no ciekawy jest ten Rosneft monitoring, tak, jak on będzie działał i to monitorowanie i ci komisarze walutowi, no bo to wszystkie firmy, znaczy wszystkie firmy, no te firmy, które są gdzieś na liście tajnej Ministerstwa Finansów, no ma to ich obowiązywać. Tutaj nie mamy też przejrzystości. Nie wiadomo, kto zostanie na tą listę wpisany, kto zostanie zwolniony. No wiele rzeczy jest cały czas jeszcze nieznana. Ale jest korupcjogenna. No jest niestety tak, albo stety korupcjogenna. Tutaj ktoś kiedyś napisał chyba z widzów, że w Rosji korupcja jest takim smarem, który trzyma tą gospodarkę. No i coś w tym jest, bo jakby nie było korupcji, to chyba ta gospodarka by runęła. No bo wiesz, podejrzewam, że większość firm jakoś sobie z tym poradzi właśnie dzięki korupcji, nie? Ale No zwróćmy i uwagę na dlatego jedną tak. rzecz. Mhm. Raz, że ja obstawiałem chyba, że do końca tego roku mogą utrzymać tą szefową banku centralnego, a potem już może ona nie przeżyć, bo za dużo jest tych zgrzytów na linii z No, Ministerstwem Finansów. zdecydowanie. Zobaczymy. I druga kwestia. Spójrzmy, jak pięknie, wzorcem bym powiedział socjalistycznym, przerzuca się całość kosztów działań, za które odpowiada kreowanie właśnie wartości centralny. pieniądza, bank Mhm. centralny i ministerstwo, przerzuca się na prywatne firmy. Ale wiesz dlaczego? No, No. odpowiedź jest prosta. Skoro bank centralny miałby możliwości bronić kurs, no to by to robił. Tak. Skoro się to przerzuca na firmy Więc prywatne, to... podcina się biznes rosyjski, więc wszystko w porządku. Tak, no ale to oznacza, że bank centralny nie ma, wbrew Już temu, co oni tam zasobów, twierdzili, nie ma zasobów, żeby do bronić interwencji. walut. Tak jest. No inaczej, jeżeli by miał, no to oni przecież by, tak jak Izrael, tak? No zobacz, nie? Obronili szekle w ogóle bez problemu, nie? Tak. No i nadal będą bronić, tak? Natomiast w przypadku rosyjskiego banku centralnego nie mają wystarczającej ilości rezerw. Zresztą oni się przyznali w którymś momencie, że tak będą mieli do czerwca, jeżeli chodzi o obronę kursu, a potem będą musieli się poddać. No i tutaj Elwira jest słowna. W tym momencie nie mają, a skoro nie mają, no to ona proponowała, żeby to się, wiesz, wyrównało na poziomie tam 120-150, ona o takich mniej więcej mówiła wielkościach, no ale rząd nie chce się zgodzić, ani przede wszystkim Putin nie chce się zgodzić. A dlaczego się nie chce zgodzić? No z prostej przyczyny, no bo taki kurs powodowałby, że ten przemysł zbrojeniowy by padł. To znaczy oni by musieli kupować no po jeszcze wyższych cenach te komponenty, które potrzebują w tym momencie do prowadzenia wojny. No i na to sobie Rosja nie może pozwolić. No ale z drugiej strony pytanie jest, czy zażynanie własnych eksporterów, czyli no, tych najważniejszych firm, które wiesz, no to jest trochę zażynanie tej kury, która znosi złote jajka. Dzięki korupcji pewnie ta kura jakoś przeżyje. No ale może do czasu, no któraś może zdechnąć im w tym całym zamieszaniu, tak? Bo to nie jest zbyt mądre, a pamiętajcie, że to nie są wszystkie to nie są wszystkie rzeczy, które są teraz położone na barkach eksporterów, bo mamy cła ruchome. Tak, Pamiętacie? ruchome, Mamy dokładnie. cła ruchome, zależne jeszcze właśnie od wielkości kursu dolara. No i jeszcze mamy podatek od tych zysków, nie? Od tych tak zwanych nadmiernych, chociaż one nie nadmierne. Czyli Kiedyś było takie coś w Polsce, PPWK, ponadnormatywny przyrost. U nas było wynagrodzeń, a tu jest zysków. Tak, no. Popiwek. Tu jedynie co firmy na przykład naftowe ratuje, no to jest ten amortyzator, że został przywrócony, no ale to trochę mało, patrząc Ale mówimy na o jeden obostrzeniach. No. Ty jesteś? No ja cię nie słyszę, gdzieś teraz mikrofon ci siadł.
Dobrze, my będziemy kontynuować. Możesz sobie poprawić? Nie, no teraz niestety na live'ie Maciek zamilkł. Nie słychać cię? A nie mogę napisać i poprosić, żeby słuchacze tutaj, znaczy mam kilku moderatorów, napiszcie, czy mnie słychać, bo Maćka to raczej na pewno. Ja sobie to pozwolę jeszcze otworzyć. Zobaczcie, jak to wygląda na czacie. No mnie słychać, tak, dobrze. Czyli mnie słychać, Maćka nie słychać z jakiejś przyczyny. Nie wiem, Maciek, no zamilkłeś, więc nie mam pojęcia, tak? Mówiłeś, być może ci się gdzieś mikrofon rozłączył albo coś innego się zrobiło. Ja na YouTubie jestem, a tu ciebie nie słyszę. Maciek się pewnie rozłączy i włączy, a my sobie przejdziemy do miejsca drugiego. Na miejscu drugim, słuchajcie, Price Cap. No, teraz coś powiedz. Jestem? Nie, cały czas. O, teraz coś było. No, jeszcze raz. Jestem. A, już cię słychać, dobrze, no to coś zamilkłeś, jakoś tak wyszło. Miejsce, słuchajcie, drugie. Price Cap, który no tak naprawdę przestał działać. Okazuje się, że przypomnieli sobie Amerykanie o tym, ponieważ zapomnieli, że wprowadzili Price Cap. No ostatnio sobie przypomnieli, no i objęli sankcjami dwóch armatorów przewożących rosyjską ropę, które przekroczyły ustalony przez kraje zachodnie pułap cenowy, wynoszący, przypomnijmy, $60. No i wiemy o tym, ponieważ poinformowało nas w czwartek Ministerstwo Skarbu USA. Sankcje objęły turecką spółkę Ice Pearl Navigation i właściciela tankowca Yasa Golden, który według amerykańskiego skarbu transportował, i to jest ciekawe, ropę ESPO. Dostało się za ropę ESPO, nie dostało się za ropę Urals. No oczywiście ESPO od dawna prawie cały czas było powyżej pułapu. I tutaj to ESPO, które oni sprzedawali, było sprzedawane około $80 za baryłkę. Tanio, szczerze powiedziawszy, jak na ESPO. Natomiast druga sankcjonowana firma to Lumber Marine ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i to jest ciekawsze, dlatego że Amerykanie obiecywali, że zaczną się brać za te spółki z Emiratów Arabskich, no i wygląda, że to robią. No i tutaj w tym wypadku był inny gatunek, no też nie akurat Urals, no ale troszeczkę podobny, znaczy podobny, no nie podobny, a okej. Nowy port i tutaj mieliśmy cenę $75 za baryłkę. Ale generalnie teraz zaczyna być lekki kolejny zgrzyt przez to, co się dzieje w Izraelu, bo Katar jako istotny na światowej mapie punkt, gdzie obraca się gazem, zagroził, że zacznie ograniczać. Oni to zdementowali. Właśnie, oni to zdementowali, ale ktoś próbuje intensywnie grać tymi informacjami po to, żeby zrobić spekulacyjne zwyżki na gazie. Wiesz co, bo tam była ale wypowiedź też i ropie. Emira, No. była wypowiedź Emira i tą wypowiedź oni od razu zdementowali, tak? Natomiast no jeżeli popatrzymy na piątek, no to w piątek no wszyscy obstawiali, ponieważ mieliśmy zwyżkę na ropie, na wszystkich gatunkach około 5%, bo wszyscy obstawiali, że coś złego wydarzy się w weekend. No Tak. i każdy chciał uciec troszeczkę z tej ropy, z tych pozycji szczególnie krótkich. No i stąd mieliśmy dosyć mocne wzrosty. Tymczasem w Izraelu się aż tyle nie wydarzyło, między innymi dlatego, że pogoda uniemożliwiła Cahalowi przejście do działań ofensywnych w rejonie strefy gazy, w tej jej północnej części, więc to wszystko się poprzesuwało i tutaj spekulanci no troszeczkę mogli dostać po łapkach, ale na pewno nie zaprzestaną tego, co robią. Nie wiemy, wiesz, też troszeczkę niepokoi ta północ i to, co się dzieje w Libanie i jednak udział Hezbollahu, tak, tutaj na tym kierunku. No sytuacja jest zmienna, tak, no tutaj możemy mieć taką sytuację, że jeżeli, tak jak mówiłem, ta sytuacja w którymś momencie się gdzieś ustabilizuje lub uspokoi, to będziemy mieli spadki na tej ropie, natomiast jeżeli to będzie eskalować,
no to możemy mieć wzrosty, tak? To możemy mieć wzrosty w zależności od tej sytuacji geopolitycznej. No właśnie o tej geopolityce będę mówił dzisiaj o 22:00, więc zapraszam wtedy na spotkanie, kto ma czas, bo trochę dodatkowych informacji się pojawiło. Tak, natomiast tu często pytacie, czy ten price cap działa. No, jeżeli chodzi o sierpień, no to ten price cap działał powiedzmy w 75%, czyli 25% była dostarczana ropa poniżej price capu, a 75% powyżej. Natomiast jeżeli chodzi o wrzesień, no to mieliśmy sytuację, że ponad 90% ropy dostarczanej z Rosji no była powyżej price capu. No ale Ale no jeżeli teraz, mieliśmy ceny 90 parę, tak, jeżeli chodzi o Brent, no to trudno było utrzymać ten price ale cap. teraz takie techniczne jeszcze pytanie, bo był taki czas, że $60 zawierało w sobie cenę frachtu. Jak szło z Bałtyku, to ich to bolało. Frachty spadły. I w tym momencie Teraz tak, raz, że ostatnio koszt mocno. frachtu spadł, dwa, teraz ten koszt frachtu jest dodawany do price capu, czy jest już jak? Raczej powyżej. Więc to też dzięki temu zaczęli Rosjanie zasypywać w jakimś stopniu swoją dziurę budżetową w przychodach z podatków ze sprzedaży ropy. No niestety. Tak, to znaczy za wrzesień tam, jeżeli chodzi o bilans handlowy, mieliśmy, i to jest ciekawe, mieliśmy zwyżkę około 9 miliardów, natomiast, no i to, co chyba rząd rosyjski martwi, bo jeżeli popatrzymy na bilans płatniczy, to się to nie przełożyło. No i tu jest oczywiście podejrzenie, czyli, bo to trochę jest taka rozgrywka, tak? Bank centralny razem z tymi eksporterami trzyma głównie naftowymi, a z drugiej strony mamy rząd, który ich tam próbuje, że tak powiem, dojechać, no bo okazuje się, że z tej nadwyżki, to jeżeli chodzi o bilans płatniczy, to mało co zostało, czyli tak jakby te pieniądze gdzieś wypłynęły. No i to są różnego rodzaju podejrzenia, stąd też ostatnio te akcje, które są właśnie skierowane tak naprawdę przeciwko eksporterom, głównie tutaj ropy naftowej. A pamiętajmy, jeszcze jedna rzecz jest nierozwiązana, bo cały czas teoretycznie jest zakaz na eksport paliw. Znaczy on został troszeczkę poluzowany, jeżeli chodzi o diesla, który jest wysyłany rurociągami do portów, tu mówimy o Noworosyjsku i Primorsku. Natomiast na benzynę cały czas mamy sankcje. Nie wiadomo, kiedy oni to zdejmą. No i na resztę diesla, który jest w inny sposób wysyłany, również są sankcje. No i nie jest uregulowana kwestia szarego eksportu, bo ten szary eksport nadal jest, a miały być te ogłoszone cła eksportowe. No, na ten moment jeszcze nie są ogłoszone. Zobaczymy, kiedy ogłoszą, bo to będzie następna rzecz, którą znowu rząd dowali eksporterom, głównie eksporterom, głównie eksporterom ropy, tak, i paliw, tak. A więc to No cóż, nie jest trochę taka łatwa walka sytuacja. jest, walka o kasę, bo chodzi o to, że no skądś Rosjanie muszą znaleźć, no i to trochę taka paniczna teraz walka, bo oni próbują znaleźć pieniądze na zwiększające się wydatki, bo już rząd też zapowiedział, że w październiku, w listopadzie będzie miał zwiększone wydatki. No i w przyszłym roku są znowuż zwiększone wydatki w związku z prowadzoną wojną. No i po prostu szuka się tych pieniędzy. No a tutaj, no i przy okazji można zarżnąć tą kurę, tak? No bo próbuje się tą kurę oskubać. Kura się nie daje oskubać, no ale może się okazać, że w którymś momencie ta kura padnie. Zobaczymy. No cóż, póki kura Ponieważ znosi jesteśmy jajka, to teraz- jest produktywna, a kiedy już przerobiona jest tylko raz na mięso, to jest to tylko raz i nic więcej. Teraz przejdziemy do miejsca pierwszego, jak jesteśmy przy kurach, ponieważ na miejscu pierwszym ponownie inflacja. Ja tutaj mówiliśmy w piątek, że inflacja rujnuje Rosjanki, dlatego że Rosjanie są na froncie, a więc to głównie Rosjanki odczuwają tą inflację w tym momencie. No i mamy oficjalne dane mieszane przez Rostat. No i tak pamiętasz, że Rostat kiedyś podawał, że Rosja zwyciężyła z inflacją. Tak. Bodajże to podawał w marcu, bo tak Putin zadecydował. No a teraz niestety wywiesza białą flagę, bo okazuje się, że najnowsze odczyty to już jest około 6%, a sam Rostat przewiduje, że za miesiąc będzie 7,5%.
No i tutaj najczęściej wskazuje się tego nieszczęsnego rubla i tą dewaluację, która się odbyła pod koniec lata za te szalone ceny. No a jeżeli popatrzymy na ceny, no to okazuje się, że tak, po pierwsze według Rostatu minimalny jadalny zestaw, czyli ukraiński, znaczy rosyjski teraz barszcz, rośnie o 9%. Rosną też poszczególne produkty, no i tutaj mówiliśmy o tych kurczakach. Tak. A w marcu kilogram kurczaka kosztował 220 rubli, w sierpniu 330 i pod koniec września osiągnął 390 rubli. My o kurczakach, słuchajcie, będziemy mówili jutro, bo jest cała afera kurczakowa, a więc powiemy jutro, o co w tym chodzi. Natomiast nie rosną tylko kurczaki, bo również rosną warzywa i owoce. No tutaj mówiliśmy o tym właśnie w piątek, że no za pomidory będzie prawdopodobnie już za miesiąc, tak przewidują eksperci, no ceny będą powyżej 400 rubli, czyli to jest powyżej 17 zł. Ogórki prawdopodobnie 350-400 rubli. No i tutaj mamy wzrosty często sięgające nawet 100% rok do roku, jeżeli chodzi o warzywa, jeżeli chodzi o owoce podobnie i to dotyczy, o ile można zrozumieć ten wzrost tych importowanych owoców, na przykład bananów o 30%. No ktoś tam mówił, że banany w Rosji kosztują z widzów 5 zł. Mniej więcej kosztują 170, no może być jakaś promocja, ale słuchajcie, mniej więcej kosztują 170 rubli. Zresztą tu bardzo często, jeszcze w zeszłym roku Rosjanie robili różnego rodzaju blogi po angielsku przez swoich zaprzyjaźnionych jakichś tam blogerów, ich tam opłacali, którzy pokazywali, że wszystko jest, że te ceny są w porządku. No teraz troszeczkę jest gorzej, natomiast pamiętajcie, możecie zawsze sprawdzić, możecie po prostu wejść sobie, teraz nadal w Rosji internet jest dostępny, jeżeli ktoś ma jakieś podstawy tego rosyjskiego, może sobie sam sprawdzić, może też spróbować jakiegoś translatora użyć, czy cokolwiek innego i zobaczyć, ile te ceny, jak te ceny się kształtują, tak? Bo to nie jest Znaczy tak, że my sobie ja coś się odwołam teraz wymyślamy. też do tych dużych cyfr, czy tam, przepraszam, liczb. Ty podałeś to, co wynika z cen konsumpcyjnych przede wszystkim towarów, ale również ta Tak. elektronika, to wszystko, przyczyny, import równoległy, tym podobne. Nie wszystko też w Chinach jest produkowane, co mogłoby być na przykład z warzyw, które są popularne w Rosji, więc sprawa jest jasna. A z dużych liczb, skoro wydatki miały być 29 i z groszami biliona rubli, a będą 33, plus do tego dojdzie zapewne ten tłumik paliwowy 1,3 biliona, to nam się robi dobre 5 pod 6 bilionów, czyli nawet między 12, 13 a 20% większe wydatki budżetowe niż zaplanowany budżet tego 2023 roku. I to jest raczej wskaźnik tego, co uznać należy za minimum realnej inflacji rosyjskiej. No tutaj podawaliśmy też, że ten alkohol zdrożeje. No i tu mamy też informację, tego akurat nie było jeszcze w piątek, chyba się to pojawiło, albo w piątek, albo w sobotę, bo jest informacja, że akcyza pójdzie od stycznia. My jeszcze nie wiedzieliśmy jakiś czas temu, ale wiedzieliśmy, że będzie wyższa. No już wiemy ile. Akcyza będzie o 5% wyższa, wódki i mocne alkohole, znaczy wszystkie alkohole podrożeją minimum o 7%. Tam 7 z kawałkiem. A wina prawdopodobnie więcej, to też mówiliśmy, bo w przypadku win będzie jeszcze wyższa akcyza, tak? Jeżeli chodzi o mocne alkohole, to jest około 7%. A tutaj też wiele osób pytało o cukier. Co z cukrem, nie? No i ten cukier, jeżeli popatrzymy rok do roku, według Rostatu zdrożał 18%. Jeżeli ja porównywałem sobie, no to, bo sprawdzałem to, no to ten produkt, który akurat porównywałem, zdrożał o 23%. No tu Rostat być może, jak to Rostat tak znajduje jakieś tam tańsze odpowiedniki i ten koszyk jakoś tak robi, że mu zawsze wychodzi taniej niż mi, no natomiast no to jest taki przyzwoity wzrost, tak, a więc tutaj nie tylko alkohol zdrożeje, samogon też zdrożeje, zresztą on już zdrożał, tak, no tutaj też są takie informacje. No co jeszcze, bilety lotnicze, elektronika, no wszystko drożeje tak w Rosji, to są
Nie w stylu tam jednocyfrowe wzrosty, tylko wszędzie mamy po te 30, 20, Czyli 30, praktycznie nie ma 40%. grup usług powszechnych Nie ma. ani towarów, które nie zostały dotknięte podwyżkami i to istotnymi. Tak, i to się wymknęło z kontroli, natomiast wszyscy eksperci wskazują, że dopiero te podwyżki nadejdą. Na przykład dlatego, że elektronika, o której wspominaliśmy, no często te firmy bazowały jeszcze na stanach magazynowych. W tym momencie nie będą mogły. Warzywa, owoce zaczną drożeć. Dlaczego? Dlatego, że trzeba będzie je przechowywać, a teraz jeszcze jest dobra sytuacja, nie? No bo w tym momencie one są powiedzmy świeże, natomiast Rosjanie mają problemy z chłodniami i tak dalej. Oni tam wskazują wiele elementów, no i twierdzą, że to będą główne przyczyny. No, natomiast przyczyną jest też taka już presja inflacyjna, czyli wiesz, no ludzie przychodzą, żądają podwyżek, mamy niskie bezrobocie, pamiętaj, mamy niedobór personelu, co również no, nie jest korzystne, tak? Bo tutaj nie można wymienić tego pracownika często, no bo on jest na przykład kluczowy, a więc trzeba dać mu tą podwyżkę i tak dalej, i tak dalej. Ale unikają nam jeszcze tutaj dwa aspekty. Jeden aspekt, skoro armia zwiększa zapotrzebowanie kupując produkty na wyżywienie swoich żołnierzy, którzy skokowo ich ilość wzrosła, to też ma wpływ na sytuację na rynku warzyw, mięsa i wszystkiego tego. Ta presja będzie, no bo tu jest poważny konkurent dla zwykłych Iwanów, Iwanowów. Tak. To jest raz. No, tak. Druga kwestia. Jeszcze, poczekaj, bo akurat mnie lekko wybiłeś z puenty. Przepraszam. Oprócz tego, raz to, zaraz, niech spojrzę jeszcze, co tutaj było. Cukier nie, alkohol nie to, nie bilety. Kurde, no uciekło mi w tym momencie ta myśl, przepraszam za to, ale jeszcze jedno mi chodziła rzecz po głowie, oprócz tego, że to wojsko to wszystko robi. No wojsko jest konkurentem na pewno. Pamiętajcie, na wojnie najlepiej się zarabia. Tak, już wiem. Ukraińcy zdecydowanie robili skuteczne próby obezwładniania, porażania rosyjskiej infrastruktury energetycznej, również będzie to dotyczyło ciepłowniczej, w szerokim pasie wzdłuż swoich granic. Więc jeśli do tego dojdzie faktycznie na masową skalę w okresie zimowym, to co to wywoła również? No wzrost kolejny. Wzrost kolejny, bo będą chcieli robić zapasy, jak tak. tylko się uda. Dwa, panikę, tak, panika, oczywiście, nie będzie gdzie przechowywać, bo nie będzie energii, zacznie się psuć. Wtedy ta presja może być jeszcze większa i to może dopiero wywołać ostry stan otrzeźwienia w rosyjskim narodzie, przynajmniej w tej części europejskiej Rosji. No wiesz, no z miesiąca, bo tu często ludzie się pytają, kiedy ta Rosja upadnie, czy tak, no co my obserwujemy? My obserwujemy z miesiąca na miesiąc no coraz gorszą sytuację i my to opisujemy i o tym Bo to jest mówimy. równia pochyła, nie przepaść. Ta sytuacja nie jest tak, że w którymś momencie jest krawędź i oni spadają, tylko po prostu tak miesiąc po miesiącu się staczają. Tak? Mówiliśmy o tym, że bank centralny nie będzie miał możliwości, nie ma możliwości, tak? No teraz łapią się troszeczkę normalnie takich rzeczy się nie stosuje, no żeby zmuszać eksporterów do tego, żeby sprzedawali walutę. Masz 2 dni, żeby no w ogóle jak działać, znaczy my o tym mówiliśmy, tak, no to jest trochę takie no niesamowite, no bo teraz pytanie, kiedy masz ten dochód, no tam możliwości jak gdyby fałszowania, nadużyć, no jest tak olbrzymia ilość i tak trudno jest to też przeprowadzić i zmonitorować, bo to nie jest tak, że tak mamy jedną firmę, ale przecież tam masz szereg tych firm, tak, przelewasz jednej firmie, przelewasz drugiej firmie, teraz od której żądać tego? Jak już nie masz tych pieniędzy, no to co masz sprzedać, nie? I tak dalej, nie? Ty czyli będzie pościg przelałeś, nie? Pościg za przelewem, gdzie go znaleźć. Nie, no wiesz, żeby nawet przepisy zrobić takie wykonawcze do tego dekretu, no to potrzeba, no nie wiem, tonę prawników, no i bardzo długiego czasu, tak? No to jest wprowadzenie bardzo skomplikowanego systemu, nie mając jeszcze tego systemu potem, bo musisz wprowadzić te przepisy wykonawcze, a potem musisz jeszcze to wyegzekwować. I ani tego w tym momencie Rosjanie nie mają, tylko chęć cara, żeby tutaj coś zrobić z tą sytuacją, nie? Więc to strasznie słabo wygląda. Oni w ogóle też widać, że do tego się nie przygotowali, bo powinni mieć te przepisy wykonawcze, wiesz, przygotowane i czekać. No to wygląda, to znaczy, że oni nie przypuszczali, że będzie tak źle.
Tak. Rząd chyba nie przypuszczał, że będzie tak źle i że oni teraz się do tego posuną, bo wydaje mi się, że to zaskoczył Putin czy otoczenie Putina właśnie tą decyzją, chociaż Ministerstwo Finansów samo tego żądało, bo to nie było tak, że wiesz, że to nagle zupełnie ten królik wyskoczył sam z kapelusza, tylko Ministerstwo Finansów żądało, Bank Centralny był przeciw. No ale ponieważ wszystko inne zawiodło, no to oni teraz sięgają po to. No i teraz pytanie jest, bo pytacie co następne, bo jeżeli by się okazało, że to nic by nie dało, a rząd nadal by się upierał, żeby ten kurs był powiedzmy kontrolowany, no to co może nas czekać? No następne ograniczenia. Następne ograniczenia, jeżeli chodzi o wymianę, następne ograniczenia, które dotyczą ludności, no bo kto jeszcze ma walutę? No ludność ma. Tylko. No to możemy sobie, skoro nie zadziałał z firmami, no to możemy przecież jeszcze zmusić ludzi, żeby sprzedali, nie? Tak przymusowo, no. No Znaczy, znamy te jak sprzedali. już, tak, Jeszcze chyba nie można jeszcze zostały. zabrać im. No. Tak, właśnie, można Po co- zabrać wszelkie po co- depozyty po co tak? walutowe i Tak, wymienić tak, je bo po jeszcze kursie są. regulowanym na rubla. No, Ała. a jak? Więc trochę tam będzie znowuż jakiś tam oddech na powiedzmy 2-3 miesiące, nie? No i tak, no to są takie właśnie teraz takie ruchy, tak? No zobaczcie jak to wygląda, no trochę są takie ruchy frustata, no być może oni dociągną do tego 2024, no i wtedy może jakiś rozejm przyjdzie, no i jakoś to się samo rozwiąże, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że do rozejmów i zamrożenia konfliktu nie dojdzie, bo to nie jest dobre rozwiązanie. No niestety, żadnym wiesz, zakresie. na razie to w tym kierunku zmierza, tak? No, tak Pytanie by jest... chcieli Rosjanie i mają Tak, ku tak, temu tak. popleczników, żeby ich popierali. Tak, dlatego wiesz, oni próbują te miesiące łapać, licząc, że to będzie ten 2024 rok, nie? Bo jeżeli by się okazało, że wojna by się nie zakończyła w 2024, to o ile Ukraina jest w bardzo słabej pozycji, ale mając pomoc cały czas Zachodu, dałaby radę, no to Rosja w mojej ocenie nie przetrwa No następnego tu się zgadzamy roku w tej kwestii. bez jakichś zmian, tak? Bez, nie wiem, poluzowania tych sankcji, no bez tego czegoś, co miałoby się wydarzyć, co miałoby im pomóc. To jest Albo za duży bez wyprzedania. wysiłek wojenny. Tak, albo bez wyprzedania się z państwowych rzeczy na rzecz państw przez nich uznawanych za zaprzyjaźnione, czyli głównie Chin. Chiny. No I to zobaczymy, by zobaczymy chyba jak to taka będzie. puenta. My mamy puentę, Maciek ma puentę i tą puentą się żegnamy. A Miłej jutro nocy. zaczyna się nowy tydzień. Zaczniecie go od kilku rzeczy. Przede wszystkim od tego, żeby machnąć dobrze cepem przy porannej kawce. Później będziemy się widzieć my też pewnie wieczorem z jakimiś ciekawostkami, mam nadzieję. A ja przypomnę, że jeszcze dzisiaj o 22, czyli za niecałe 2 godzinki, pochylę się nad tematami izraelsko-palestyńskimi, więc do usłyszenia, Zapraszamy. do zobaczenia. Prosimy, żebyście nie zapomnieli o lajkowaniu naszych 2 kanałów, subskrybowaniu, kto jeszcze tego nie zrobił, albo poleceniu do zasubskrybowania waszym znajomym. Więc pozdrawiamy serdecznie na zakończenie tygodnia. Wszemi wobec. Cześć. Cześć. Jak zwykle dogrywka. A, jeszcze tak, czekaj, bo już chciałem coś napisać Mateuszowi. Cześć. Cześć, dogrywka. Dogrywka, cześć. Nie ma Mati, lekko. jakbyś mógł, to wejdź, to przegadamy. To jutrzejszy. Dobra, to ja uciekam. Hej, Do zobaczenia. Hej. jeszcze raz dobrej nocy, słuchacz. Dobrej nocy.